Właśnie patrzysz na czeskiego seryjnego mordercę skazanego za 8-krotne zabójstwo. Nigdy nie przyznał się do żadnej z dokonanych zbrodni. Iwan Roubal, pseudonim Profesor. Urodzony 12 maja 1951 roku. Inteligentny, pozbawiony chorób psychicznych, wyrafinowany i bezwzględny. W latach 1991-94 zaczął swoje krwawe żniwo, stając się jednym z najsłynniejszych seryjnych morderców w Czechach. Punktem wyjścia jego działalności przestępczej było kupienie położonej na bezludziu posiadłości Pochatka, w której właśnie się znajdujemy. To właśnie na tym gospodarstwie, postawionym w lesie i szczelnie odciętym od cywilizacji, Roubal nakarmił świnie, które hodował, ciałem swoich ofiar. W dzisiejszym odcinku przybliżymy wam postać Iwana i udamy się do jego domu, od którego zaczęła się jego ciemna strona życia. Tu musimy przywołać historię sprzed praktycznie 2 lat, jak byliśmy tutaj w zimę i okazało się, że tu jest tak wszystko skute lodem, bo u góry płynął strumień, że nie mogliśmy przejechać. Walczyliśmy ze 2 godziny chyba, żeby nie spaść do przepaści samochodem. Tak więc teraz wracamy już w lato. Aktualnie szukamy dojścia do domu, który znajduje się na totalnym odludziu. Ale jak to się zaczęło, że stateczny 40-latek dokonał pierwszego morderstwa? Można założyć, że to był długotrwały proces, ale musimy się przenieść do 91 roku, kiedy to zakupuje swoje gospodarstwo rolne, podobno za 1 koronę czeską, ale jest jeden ważny szczegół, znajduje się na totalnym odludziu. Zakłada tutaj marzy o założeniu takiego centrum ogrodniczego, a finalnie hoduje wietnamskie świnie, ale z racji, że był po rozwodzie i wychowywał samotnie syna, cierpiał na samotność. I rozwiązaniem tego problemu było pisanie listów do pewnej Rosjanki, z której opisywał, że miejsce, w którym mieszka w Czechach jest bajkowe, jest przepiękne, jest wspaniałe. No i niestety trochę przekolorował, ponieważ ta Rosjanka, która zakochała się, nie wiem czy w nim, czy w opisie tego miejsca, ale postanowiła wszystko sprzedać i przyjechać do niego, przyjechać tutaj do tych Czech. No i rzeczywistość niestety ją zamurowała, bo okazało się, że to gospodarstwo nie jest tak bajkowe, jak ona to sobie wyobrażała. I zaczęła rozmyślać nad powrotem do Rosji. Ale spaliła wszystkie mosty, sprzedała wszystko i generalnie w całej tej swojej desperacji musiała zostać w Czechach. Ale tutaj pojawia się postać pewnego przedsiębiorcy, bliskiego znajomego Iwana Roubala, który najprawdopodobniej stał się również jego pierwszą ofiarą. Hello, you need any help or it's okay? Okay. You know the story about this house, the Iwan Roubal? That's his home? Yes. And that was true? Yes. And he was the murderer in... Yes. Okay. Przez chwilę zobaczyłem, że ta dziewczyna ma taką nogę porysowaną łańcuchem i myślałem, że coś się stało. Się zapytałem, czy nie potrzebują pomocy. Ale zapytaliśmy się, czy znają historię właśnie Iwana i powiedziała, tak, to jest ten dom. Franciszek Hepner wraz z kochanką były to pierwsze ofiary Iwana Roubala. W 1991 roku, a mianowicie uściślając 6 grudnia, dokonano na tych terenach pierwszej zbrodni. Kochanka to była Rosjanka, którą Roubal poznał wcześniej. Ale też jak Łukasz mówił, no niestety zobaczywszy całą jego posiadłość, stwierdziła, że nie jest to dobry materiał na męża. Dlatego zakręciła się wokół Franciszka, człowieka, który był przedsiębiorczy, który był na emeryturze i który chciał z Roubalem rozkręcić interes w postaci postawienia tartaku wodnego. Iwan pod pretekstem współpracy ściągnął tutaj Franciszka oraz jego rosyjską kochankę, a następnie dokonał tej pierwszej makabrycznej zbrodni. Najprawdopodobniej ich ciała zostały poćwiartowane i nakarmiono nimi świnie. Już od początku następnego roku, czyli od marca 1992 roku, Iwan był widziany w samochodzie Franciszka we Fiacie Uno oraz zaczął rozsprzedawać jego cały majątek. I tak na sucho uszło mu pierwsze morderstwo, ponieważ później, pomimo skazania, nigdy nie zostało mu udowodnione, a dopiero syn Iwana w późniejszym czasie powiedział, że to właśnie w tym miejscu zostały zamordowane 2 osoby i nakarmiono nimi świnie. Miejsce bardzo ładne, ale dojechać tutaj czymkolwiek, chociaż może, nie wiem, gdzieś z drugiej strony jest jakaś ulica, jakiś dojazd. O, tam żeby dziury nie było, uważaj. To było ogrodzenie kiedyś chyba. I tutaj Iwan wraz z synem Marcinem mieszkali. Bo musicie wiedzieć, że
przed tym jak Iwan zakupił właśnie tą gospodę, no to zostawiła ich matka, czyli żona Iwana, i Iwan wraz z synem tutaj zamieszkali. Lipiec 1992 rok. Roubal wraz ze swoim przyjacielem Władimirem udają się do pobliskiego miasteczka celem zakupu nieruchomości, ponieważ 26-letni Władimir był przedsiębiorcą, prowadził firmę zajmującą się przewozami, głównie taksówkami. Natomiast z całej tej wyprawy wróciła tylko jedna osoba i był nią Roubal. Jak się okazało, po jakimś czasie ciało właściciela przedsiębiorstwa taksówkarskiego znaleziono w zbiorniku wodnym, a konkretnie w szambie znajdującym się na terenie tej posesji, którą chciał kupić. Znalazł to jakiś przypadkowy człowiek, który poszedł tam zbierać pokrzywy na nawóz. Morderstwo chciano przypisać Roubalowi, ale nie mogli tego zrobić do momentu, aż w bojlerze na wodę nie znaleziono zegarka należącego do ofiary oraz w kominku niedopalonych resztek ubrań. Wtedy go oskarżono, no i postawiono mu zarzuty morderstwa. Chodźcie, słuchajcie, wejdźmy do środka tego domu. W ogóle cały czas sobie myślę o tym, będąc na tym odluciu, na takie miejsce, jakby nie patrzeć spokojnym, że cały czas przedstawiamy te makabryczne zbrodnie, więc widzowie na pewno myślą sobie o tym, jakim strasznym człowiekiem był. No i zamordował kilka osób, więc nie da się tego ukryć, ale zadziało się coś dziwnego z nim, że człowiek, który był po 40, był niejako spokojny, a kilka lat wcześniej doprowadził do katastrofy kolejowej, w której nikt nie zginął, za co został skazany na rok więzienia, ale strasznie to przeżywał i zakładał, że przez niego mogli zginąć ludzie. A ten sam człowiek później popełniał morderstwa. Więc rzeczywiście coś musiało się zadzieć w jego głowie na przełomie tej 40, co zmusiło go albo skłoniło do robienia tych morderstw. Też rozkmina, co takiego człowieka skłania do morderstwa. No, jaka kurtka, co? Czaisz, że to mogła być kurtka? Mogła być jego kurtka. Mogła być jego najbardziej. kurtka. No i słuchajcie, on żył tak naprawdę te czasy, kiedy zaczął mordować, to jest początek lat 90., czyli przemiany ustrojowe, czyli z socjalizmu wchodzimy w kapitalizm. Wielu ludzi w jego wieku nie potrafiło sobie z tym za dobrze poradzić, no i nie potrafili związać koniec z końcem. Do tego zostawiła go żona z dzieckiem. Musiał jakoś to dziecko utrzymać. Do tego ciągle z tyłu głowy miał tą katastrofę, przez którą mogli zginąć ludzie. Najprawdopodobniej nie zginęli i to wszystko się przez lata nakładało. A co było takim, można powiedzieć, gwoździem do trumny dla mnie, to to, że starał się ułożyć normalnie życie, czyli kupił za przysłowiową jedną koronę właśnie tą całą posiadłość. Chciał tutaj zacząć nowe życie. Chciał tutaj sprowadzić jakby swoją miłość, czyli tą Rosjankę, do której pisał i która dla niego wszystko zostawiła, i ta Rosjanka, można powiedzieć, zostawiła go jakby z jego sąsiadem, czyli z tym panem, o którym już mówiliśmy, i to go pewnie tak zabolało, że stwierdził, że nie może tak żyć, że z człowiekiem, który będzie w przyszłości prowadzić interesy, jest kobieta, no dla której tyle wysłał tych wiadomości, tyle sobie wyobrażał i no jakby wiązał z nią resztę życia. On też był taki zimny, co nie? Był takim socjopatą. Był nawet, jak go tam na policji robili jego profil psychologiczny i tak dalej, to był taki, że potrafił się patrzeć tobie w oczy i w ogóle nawet mu brewka nie pykła, co nie? I coś potwierdzające jednocześnie wasze słowa. Coś, co teraz, wchodząc tutaj, mi utkwiło, że coś pokaże coś wam bardzo creepy. Tu jest miejsce mieszkalne, nie? Strefa mieszkalna. A tutaj bezpośrednio jest wejście do chlewu, w którym właśnie rzucił osobę, którą kochał, i swojego przyjaciela, zakładając, że to, co powiedział synowi, jest prawdą, a raczej tak. Tu były świnie, które zjadły dwie pierwsze jego ofiary, kilka metrów od miejsca. Wychodząc do sieni, wchodził tutaj. Tutaj w tym, wyobraźcie sobie scenę, w której świnie zjadają właśnie ludzkie ciała, a on tutaj przechodzi właśnie, nie wiem co czuł i w sumie nie jestem w stanie tego wymyślić. Mnie to jakoś tak strasznie chaotycznie mówię, ale tak strasznie dziwnie się poczułem właśnie w tym konkretnym miejscu. Zobaczcie, co jest tutaj. 1980. No to 4, 1. To jest chyba 4, wiesz? No, to jeszcze przed jego jakby kupnem tego. Tak, to jest pewnie data budowy. Data budowy, no bo to jest takie w mur jak kamień węgielny, wiesz, kiedyś się tak pisało na fundamentach. Widać, że tu przyłażą ludzie, wymazane. No, to miejsce jest kultowe w jakiś sposób i z racji tych okultyzmów i tych nawiedzeń, bo ludzie zaczęli dopowiadać sobie nawiedzenia, już tutaj widzę, że są krzyże pomalowane na przykład. Odwrócone czy nie? Nie, tak. Ale no... Kolejny krzyż i tak ludzie... Ale tu świeczki palą, widziałeś? Patrz. Tak, ale z racji tego, że ludzie lubią się bać, dopowiadają sobie, a ta historia sama z siebie, no kurde, no opowieść o tym, że... Jak mnie Konrad wystraszył, bo widziałem przez dziurę go w kominie tak? przeszedł, no.
O, nie dziwię się, ale właśnie... Ty, ale co tu jest? Ty, jedno... Zemrzesz. I ty jedno zemrzesz, czyli i ty kiedyś umrzesz pewnie. I ty kiedyś umrzesz, no. Ale jaja, co? Jakby mam cały czas wrażenie, że jesteśmy w domu trochę tego wampira, tego kanibala, co nie? Tak, i taki podobny klimat nawet czuć. A swoją drogą też sobie tak pomyślałem, bo o tych zbrodniach będziemy opowiadać dalej. I nie wszystkie zostały udowodnione, ale to usłyszycie w trakcie tej opowieści. Skala tych przestępstw to wszystko narastało, ale to też do tego dojdziemy, nie? Zawsze mi biorą łeb takie miejsce. Nie dziwię się. Zobacz, tu jeszcze jest linoleum. A w sumie Takie teraz też wzorki, sobie, widzisz? ty, a propos prania mózgu. Ja sobie pomyślałem o jednej rzeczy, bo źródła nie podaje... Jedyne źródło o synu podaje to, że w 2012 zmarł w wypadku samochodowym. Ale nie znalazłem źródeł, chyba że ktoś wie, to może w komentarzach napisze, czy syn potępiał ojca, czy był świadomy tego. No prawda, nie było nic w ogóle o tym synie. To jest przemilczane wszystko. Spójrzcie, tutaj właśnie jest wyjście do tego chlewu, o którym mówił Łukasz. Teraz znajdujemy się jakby trochę pod powierzchnią i to właśnie tutaj, no nie wiem czy w tym miejscu, ale tutaj rzucił ciała swoich dwóch pierwszych ofiar i właśnie tutaj te świnie zjadły te ofiary. No powiem wam szczerze, że historia dosyć mroczna. No jest to chyba jeden z bardziej mrocznych osób w całych Czechach, jeśli chodzi o morderstwa. No bo udowodniono mu 4, za które dostał ostatecznie dożywocie. Do tego jeszcze się mówi o kolejnych 4, o których również opowiemy, ale do tego jeszcze podczas pobytu w więzieniu, swoim więźniom mówił, że no można powiedzieć, że morderstwo tej dwójki to nie było jego pierwsze morderstwo, ale o tym powiemy później. Z czasem Roubal robił się coraz bardziej pewny siebie i niestety mordował kolejne osoby. Tak było w przypadku 71-letniego emeryta, który korespondował z Iwanem Roubalem. Nawiązała się bliska relacja między dwoma mężczyznami, aż do tego stopnia, że ten emeryt postanowił tutaj przyjechać do posiadłości Pochatka i ją obejrzeć. I tutaj wchodzimy na domysły i prawdopodobieństwa, i tak było również zapisane w aktach sprawy, ponieważ najprawdopodobniej na terenie tej posiadłości bądź w okolicznych lasach ten emeryt został zamordowany. To, co wiemy na pewno, kilka tygodni później wypłynął w jednej z okolicznych rzek i policja stwierdziła zabójstwo. Zabójstwo, które zostało przypisane Roubalowi. Niestety, to był proces poszlakowy. Faktem jest to, co zauważono, że Roubal zaczął w takim standardowym stylu poruszać się samochodem ofiary, wypłacać pieniądze z jego kont, wyprzedawać jego majątek osobisty, ale tutaj pojawia się właśnie jego bezczelność, ponieważ zaczął wypłacać te pieniądze 3-krotnie, posługując się swoim dowodem osobistym. Niestety nie udało się przypisać tego morderstwa Roubalowi, ponieważ jego kochanka poświadczyła, że w tym okresie, kiedy to morderstwo zostało dokonane, on przebywał w Bułgarii, więc cała ta sprawa upadła pomimo tych dowodów poszlakowych. Gdyby to była zwykła rudera pośrodku polany w lesie, no to chodziłbyś po prostu tak z wiedzą sobie. Albo nawet jakbyś nie wiedział, że to się wydarzyło, to byś tak se poszedł. Ale teraz musisz wiedzieć o tym, że tutaj najprawdopodobniej świnie zjadły poćwiartowane ciała. Musisz wiedzieć o tym, że mieszkał morderca. Mówię, że na górę da się wejść w ogóle. Tak, tutaj są schody, możemy podejść. A utrzyma nas ten strop wszystkich? Tam są właśnie belki te konstrukcyjne, po których można chodzić, bo strop nie jestem pewny. W ogóle z tym mordercą, to co... Dziwi mnie to, że on zabijał osoby bliskie sobie. Z Nataszą wchodziła ta relacja zazdrości, ale tutaj z tym emerytem może się pokłócili. Wiesz co, wydaje mi się, że to było na zasadzie, on szukał idealnych osób do zbrodni, bo on z tego znalazł sposób na życie, bo nie stwierdzono nigdzie, że on pracował. Wydaje mi się, że on po prostu szukał osób, potrafił ich sobie zjednać z tego względu, że po prostu no, był osobą mądrą i no, potrafił takich ludzi przy sobie trzymać, a kiedy potrzebował, po prostu ich mordował, no i znowu miał jakby zastrzyk gotówki poprzez sprzedawanie ich majątku. To bym sugerował po belkach chodzić. Albo w ogóle tam może nie iść głębiej, wiecie? Tam. Bo to jest ta część mieszkalna, co nie? W ogóle było ocieplone sianem. A tutaj ta strona to jest... Tam buja się ta belka. Ta? Tak, no, jak na nie staniesz, to się rusza. A ta to jest ta strefa chlewu. Tutaj. Myślicie, że też mogło coś się dziać na poddaszu? No,
Pytanie na przykład, gdzie poćwiartował ofiary, bo dla mnie to jest głównie jakby takie zastanawiające. Myślę, że chyba w chlewie raczej, to nie? Czy ćwiartował tam? Tak mi się wydaje, no na poddaszu po co miałby ich targać na górę, wiesz? Ćwiartować coś w chlewie, jak dookoła ciebie biegają świnie i... No chyba, że tam miał tak, że zamykał je sobie. Albo szedł na łatwiznę i nawet nie ćwiartował po prostu. Może i tak, i potem gdzieś kości zakopał. Kolejną ofiarą Iwana był Wacław Dlochy. Był on znany policji jako człowiek, który rozprzestrzeniał filmy pornograficzne na kasetach wideo oraz miał poniekąd związek z sadomasochizmem. Więc jak Iwan znalazł się w domu Wacława? Są podejrzenia takie, że po prostu sam Iwan korzystał z tych kaset, kupował te kasety i stwierdził, że brakuje mu pieniędzy, więc udał się po raz kolejny do Wacława, aby pod pretekstem kupna jakichś kaset ograbić go i przy okazji zamordować. Zawiązał sznurek u jego szyi, którego końcówki były przywiązane do jego nóg. I w momencie, kiedy ofiara ruszała nogami, ten sznurek u szyi zaciskał się coraz bardziej. Skutkowało to tym, że pętla u szyi się zaciskała i ofiara samoistnie się dusiła. Następnie te kasety w późniejszym czasie zostały znalezione na straganie i zidentyfikowano, że to były właśnie kasety Wacława, a kasety te sprzedawał nie kto inny jak Iwan Roubal. I były to jego pierwsze błędy, można powiedzieć, bo przez to, że po raz kolejny rozsprzedawał cały majątek człowieka, no policja jakby nakierowała się ku niemu. Czy co do chlewu teraz? No. Takie stresujące te schody. Chłód, zawiało chłodem tutaj. To jest, słuchajcie, chyba najbardziej ikoniczne miejsce tego domu, co? No, z tego względu, że znamy już jakby profil tej pierwszej zbrodni i wiedząc, że co tutaj się mogło stać, to rzeczywiście to miejsce jest najbardziej mroczne. Jest najbardziej przerażające. Zobacz, tu są do żarcia i do wody paśniki, no. Czyli najprawdopodobniej to mogło być na przykład tutaj. Tak. Jeżeli no, tu jest do przypinania bydła uchwyty, ale tu jest coś pozapisywane jakimiś runami nordyckimi z 12 roku. Ja w ogóle muszę sprostować, bo ja powiedziałem, że on kozy hodował, a to były świnie i co było? Świnie i kucyk na pewno. I kury miał, kury. Albo tutaj. Więc, Tu jest takie mniejsze pomieszczenie. Tak, to co mówisz, ale sorry, się przestraszyłem tutaj. Ty, to mogło być rzeczywiście nie na strychu, tylko w tym miejscu, bo nawet masz jak odgraniczyć, wiesz, zwierzęta, bo tu masz oddzielne pomieszczenie. A to mogło być pomieszczenie dla kur na przykład. Tak Mogło tak być, no taki kurnik excuse me, ale... No, Wszyscy mówili, że nie, że to jest niby spokojny człowiek i tak dalej, ale potem jak zaczęli zeznawać, to powiedzieli, że nawet chyba sąsiedzi, którzy tutaj gdzieś mieszkają, widzieli jak kiedyś wpadł w taki amok, że tego kucyka tak mocno pobił, że zwierzęciu złamał kark. Stoję właśnie na granicy chlewu, gdzie prawdopodobnie 2 osób zostało zamordowanych, a później zjedzonych przez świnie, ale przejdźmy do 10 grudnia 1992 roku i osoby, która nazywała się Wacław Horki. On prowadził sklep z biżuterią na Praskim Placu i znał Roubla. Roubel często od niego pożyczał pieniądze, natomiast pewnego dnia zniknął. Po prostu człowiek zapadł się pod ziemię. W jakiś sposób Roubel chciał przejąć jego biznes, zaczął nawet handlować jego dobrami, wyprzedawać je. Znowu widzicie, historia się powtarza i tak dalej. Natomiast tutaj pojawia się dodatkowa osoba, która miała na nazwisko Kudra. Był to pracownik Wacława, który widział ostatni raz go właśnie z Roublem. Roubal na potwierdzenie tego, że on nie ma nic jakby wspólnego z całym tym zajściem, powiedział, że widział ostatni raz przedsiębiorcę, który wyjechał ze swoim wierzycielem do Belgii. Nawet, słuchajcie, wysłał telegram niby, że to mąż wysyła do żony, gdzie napisał, że teraz moimi biznesami zajmuje się Roubel. A list został podpisany jako Wacław. A Wacław podpisywał się na telegramach i na listach Wenda, co zostało potwierdzone. Natomiast przez te wiele lat nigdy nie zarzucono Roublowi, że on był mordercą akurat w tej sprawie. Kiedy Iwan dowiedział się o tym, że Kudra na niego doniósł, poprzysiągł mu zemstę, jak się okaże skuteczną za jakiś czas. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale w całym domu na ścianach są graffiti, pajęczyn i robaków. Jestem ciekaw, czy to jest związane z tym, Roubal, że on miał nazwisko Roubal. Stary, nie skminiłem tego.
że ludzie sobie tutaj tak troszkę... Ale skminił, bez... Rzeczywiście. No. Widzicie? Pajęczyna, robak, 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 robak. Ciekawe, czy po czesku w ogóle robal to znaczy robak. Do sprawdzenia. Pasowałoby do niego, że jest robakiem, no. Wow. No ale żeś mi zaimponował teraz. Myślałem, że kolejną zgubiłem, a już zgubiłem. To jest nasza tradycja. Ale tu skoszonym sianem czuć. Jezus Maria, jaki to jest świetny zapach. Przynajmniej wiem, że nie ma jeszcze technologii, że to czujecie. Cieszy się wsią. Człowiek cieszy się miastem. Dobra, jak tam zejść? Nie wiem, nogami do przodu? Robal po tobie chodzi. Robal, ale nie mów do mnie takich rzeczy, bo bardziej niż duchów tyle się boję robaku. W sensie pająku. Okay. Proszę? Jakaś wielka skrzynia drewniana tu jest. Dużo pierdół. To jest taka... ziemniaka jakby. No. W ogóle woda stoi jeszcze, spójrzcie. Po tych wszystkich ulewach. To jest? Co? Duże to jest? Nie. Może być to opona jeszcze z samochodu tak naprawdę, który Robel ukradł swoim ofiarom i nie zdziwiłbym się. Po co inny by tutaj przynosił oponę i po co? Ta żądza zemsty i chęć zysku doprowadziła go niejako do upadku. W międzyczasie poznał się z dwójką Czechów i dwójką Ukraińców i obiecując im bardzo duże zyski, namówił ich na napad na wypożyczalnię samochodów. I ten napad doszedł do skutku. 8 marca 1994 o godzinie 22 pod pretekstem wynajęcia samochodu udali się do wypożyczalni samochodów, padli tam z bronią, obezwładnili pracowników i tutaj poszło już schematem, który doskonale znamy z poprzednich morderstw. Cała trójka pracowników, w tym Kudra, któremu poprzysiągł zemstę, została związana w tym bestialski sposób, o którym opowiadał wcześniej Konrad. Zabrali pieniądze, kosztowności i uciekli. No i dwie osoby zmarły w wyniku uduszenia i jedna z nich fartem przeżyła. No i dzięki temu cała sprawa tych wszystkich morderstw przyspieszyła i policja systematycznie zaczęła wyłapywać sprawców. I tutaj dochodzimy do kuriozum, ponieważ oczywiście Robal został złapany, jego towarzysze zostali złapani, ale dochodzimy do sprawy sądowej, którą, jak mówiliśmy wcześniej, nie wszystkie morderstwa zostały powiązane z Robalem. Proces Ivana Robla rozpoczął się 11 grudnia 1995 roku i był on bardzo żmudny, ponieważ trwał aż 14 miesięcy. Sam Iwan nie pomagał, nigdy nie przyznał się do żadnej ze zbrodni, a nawet dostał przydomek profesora, ponieważ tak bardzo potrafił zmanipulować świadkami, łapał ich za słówka, znajdował, można powiedzieć, luki w tych wszystkich ich opowieściach, że trwało to trochę za długo. Ostatecznie został on skazany tylko na 5 lat, co nie spodobało się opinii publicznej. No i Sąd Najwyższy stwierdził, że trzeba ponownie rozpatrzyć całą tą sprawę. Sędzia, który prowadził tą rozprawę, doprowadził do bardzo dużego zaniedbania, a mianowicie nie przedłużył aresztu Iwanowi, przez co w 1997 roku wyszedł on na wolność, ale wyszedł na chwilę, ponieważ władze więzienia wiedziały, że nie mogą go wypuścić, ponieważ już wcześniej pisał o ekstradycję, o możliwość azylu w Szwajcarii i najprawdopodobniej tam chciał uciekać. Dlatego zaraz po wyjściu z więzienia, oczywiście taka osoba, która wychodziła właśnie z tego więzienia, no to wszystkie gazety i wszystkie telewizje się zjechały, aby nagrać z nim jakiś wywiad. No i co mu się to nie spodobało, dlatego też zaczął ich wyzywać, a policja idealnie to podłapała i po raz kolejny go złapała i w tym momencie już nigdy nie dopuścili do tego, żeby go wypuścić z więzienia. A mianowicie oskarżyli go po raz kolejny, gdzie dostał 22 lata za zabójstwo 2 osób. Po raz kolejny go oskarżyli i te ostateczne oskarżenie było takie, że chcieli mu przybić 25 lat, ale stwierdzili, że za zabójstwo kolejnych osób 3 lata to za mało, dlatego przybili mu już dożywocie. Sam Iwan dożył do 2015 roku, no i można powiedzieć, że w więzieniu też przeżył śmierć swojego syna, który zmarł w wypadku samochodowym w 2012 roku. Będąc w więzieniu bardzo często pisał o tym, że jest niewinny. Do samego Wacława Hawla wcześniej pisał, aby go uniewinnić, do głów kościoła, bo uważał się za człowieka bardzo wierzącego, który nigdy nie kłamał. Pokazaliśmy wam profil tego człowieka, jego myślenia i co mogło spowodować, że zaczął zabijać. Dlaczego zabijał i jak to było ciężkie. No, jeśli podobał wam się ten odcinek, no to zapraszamy serdecznie na następny. Zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję.
subskrypcję, a tutaj widzicie naszych patronów, za którym serdecznie dziękujemy, bo to właśnie dzięki wam możemy jeździć w takie miejsca. Do zobaczenia. Na następnej wyprawie. Cześć. Cześć.